Cześć! Szwedzka marka przed kilkoma laty przeżywała dosyć duży kryzys. Niestety jedna z marek, którą znamy bardzo dobrze, czyli Saab, po przejęciu przez Spykera upadł po zaledwie kilku latach, a Volvo, które również borykało się z problemami, zostało przejęte przez chińskich inwestorów. Dla wielu fanów marki niestety okazało się to rzeczą nie do przejścia, natomiast musieliśmy dać temu wszystkiemu czas. Kilka lat temu, kiedy Volvo zaprezentowało drugą generację Volvo XC90, oczy wszystkich przeciwników, jak i zwolenników marki prawie wyszły z orbit. Ten samochód wyglądał w taki sposób, jak gdyby sam Thor, czyli mityczny bóg piorunów i burzy, projektował ten samochód. Jak pewnie dobrze wiecie, XC90 to był dopiero początek. Następne Volvo, takie jak S90, V90, V90 Cross Country, pokazywało konsekwencje w linii stylistycznej i kiedy zaczyna się całkowitą zmianę wizerunku marki od wysokiego C, czyli od najwyższych modeli w swojej palecie, czas popatrzeć troszeczkę niżej. I oto on, Volvo XC60, średni brat, kilka dni po polskiej premierze mniejszego crossovera XC40, my pośród tej pięknej, złotej polskiej jesieni mamy okazję sprawdzić ten właśnie nowy samochód Volvo. Patrząc na poprzednią generację XC60, aż ciężko uwierzyć, że zostało one zbudowane na dokładnie tej samej płycie podłogowej, co Ford Mondeo czy Ford Kuga. Nowa linia modelowa Volvo, niezależnie o którym modelu mówimy, to zupełnie autorskie, nowe konstrukcje. Patrząc na sylwetkę tego samochodu, oczywiście od razu jesteśmy przekonani w 100%, że jest to sporej wielkości SUV, natomiast zarówno te elementy, pierwiastki SUV-a zostały tutaj zachowane, jak również pamiętano o tym, żeby przemycić tutaj część dziedzictwa Volvo. Oczywiście patrząc na grill, mamy tą poprzecznie przecinającą atrapę chłodnicy, pręgę z aluminium wraz z wielkim znaczkiem Volvo, w którym ukryty jest radar aktywnego tempomatu. Znakiem rozpoznawczym nowych Volvo są też światła do jazdy dziennej, które przypominają młot Tora. To jest taka literka T, która naprawdę podoba się zarówno mnie, jak również bardzo wielu osobom, które oglądają ten samochód. Nasz testowy egzemplarz występuje w wersji Air Design, który między innymi różni się właśnie wyglądem przedniego zderzaka. Wyloty powietrza w zderzaku są troszeczkę przeprojektowane, co nadaje troszeczkę bardziej sportowego charakteru. Sylwetka samochodu jest niezwykle płynna. Maska delikatnie unosi się już od samego przodu, żeby unieść się wraz z przednią szybą i bardzo płynnie zakończyć na dachu. Jeśli chodzi o wygląd SUV-ów, bardzo często mamy okazję zauważyć plastikowe osłony wzdłuż wielu elementów nadwozia. One również tutaj są, natomiast tutaj praktyczność wygrała z elegancją i wszystkie osłony plastikowe są lakierowane w kolorze nadwozia. Kolejna rzecz, którą możemy znaleźć specjalnie właśnie w wersji Air Design, to satynowo-srebrne osłony lusterek. Ten samochód, można powiedzieć, został stworzony do jazdy na bardzo dużych felgach. Co prawda standardem w Air Design jest 19-calowa obręcz. Tutaj mamy aż 22-calową felgę aluminiową, która w tym samochodzie prezentuje się naprawdę niezwykle rasowo. I co ciekawe, kiedy jest połączona wraz z pneumatycznym zawieszeniem, wcale nie rzutuje na komforcie jazdy i na wybieraniu nierówności przez zawieszenie tego samochodu. Patrząc na sylwetkę z boku, widzimy kilka charakterystycznych przetłoczeń. Idą one wzdłuż drzwi oraz po progu dolnym, który jest jednocześnie plastikową osłoną progu. Natomiast kolejne przetłoczenie zaczyna się na dobrą sprawę od okolic połowy tylnych drzwi i bardzo mocno zaznacza tył pojazdu, tak żeby zakończyć ten kształt na tylnej lampie. Tył XC60 to chyba jedna z najbardziej kontrowersyjnych części tego pojazdu, oczywiście pod kątem stylistycznym. Jednym bardzo się podoba, innym nie do końca.
Ja osobiście widzę tutaj nawiązanie do starych modeli Volvo, szczególnie jeśli mówimy o nadwoziach kombi. Oczywiście mówię o lampach, które są bardzo podobne do tych zastosowanych w Volvo V90, które z obu stron wyglądają jak zwrócone ku sobie litery L. Jeśli mówimy o tylnej klapie, mamy tutaj dość mocno pochyloną szybę, która na pewno troszeczkę ogranicza funkcjonalność bagażnika w momencie, kiedy będziemy chcieli załadować samochód po dach. O tym, że jest to wersja R-Design, świadczy nie tylko ta literka na klapie tylnej, jak również przedni zderzak, o którym już powiedziałem, i tylny zderzak, który między innymi posiada bardzo ładnie wyglądające obudowy wydechów. Zobaczmy, co w środku. Kierowca, zajmując miejsce w wersji R-Design, w momencie, kiedy mamy tutaj sportowe fotele, musi dobrze oszacować moment i kąt wejścia. Natomiast ilość miejsca w tym samochodzie jest wystarczająca. To nie jest tak duży samochód, w którym w momencie siadania za kierownicą mamy uczucie, że siedzimy w jakimś ogromnym SUV-ie. Natomiast miejsca jest dokładnie tyle, ile być powinno. Znowu po raz kolejny siedzimy dosyć wysoko, jak to w SUV-ie, a przestrzeń dla kierowcy jest bardzo dobrze zagospodarowana. Rzeczą, która może irytować, jest dosyć wysoko ustawiony podłokietnik, który w trakcie wsiadania, jak również w trakcie mocniejszych manewrów kierownicą w trakcie jazdy może troszeczkę przeszkadzać i co jakiś czas zawadzamy go łokciem. Całość wnętrza to tak naprawdę kopiuj wklej tego, co znamy z Volvo S90 i V90. Tak samo jak kratki nawiewu, umiejscowienie ekranu czy kierownica są dokładnie identyczne. Kolejny akcent R-Design to troszeczkę inna kierownica, która jest oczywiście dokładnie tego samego kształtu, natomiast jest przeszyta kontrastową nicią oraz posiada znaczek R-Design z otwartym centralnie wieńcem na środku, gdzie w innych wersjach ten wieniec jest tutaj zabudowany. Wszyscy ci, którzy mieli już okazję obcować z którymkolwiek z nowych Volvo, doskonale znają ten 9-calowy ekran główny, z którego sterujemy większością funkcji pojazdu. Kontroler, który jest poniżej, pozwala nam na sterowanie tylko światłami awaryjnymi, podgrzewaniem przedniej i tylnej szyby, jak również zmienianiem utworów, głośnością systemu audio oraz przyciskiem play bądź pause. Zajmowanie miejsca na tylnej kanapie XC60 nie jest trudnym przedsięwzięciem, natomiast niestety tylne drzwi nie otwierają się do kąta prostego. Patrząc na ilość miejsca, oczywiście biorąc pod uwagę mój wzrost, czyli 174 cm, miejsca sam za sobą mam naprawdę bardzo dużo. Jeśli chodzi o odległość pomiędzy fotelem a kolanami, to jest naprawdę królewsko. Jeśli chodzi o wysokość nad głową, również myślę, że nie byłoby żadnego problemu, nawet gdyby dużo wyższa osoba chciała tutaj podróżować. Całe wnętrze jest całkowicie zachowane w czarnej tonacji, ale pomimo tego, że jest tutaj naprawdę dosyć ciemno, nie mamy takiego poczucia, że jesteśmy tą czernią w jakiś sposób bardzo mocno przytłoczeni. Pasażerowie na tylnej kanapie, jeśli auto jest wyposażone w 4-strefową klimatyzację, której niestety w naszym samochodzie testowym nie ma, mają możliwość sterowania temperaturą zarówno dla lewego, jak i prawego fotela z tyłu. Natomiast mamy tutaj oczywiście kontrolę nawiewów klimatyzacji w słupkach i podgrzewanie foteli z prawej i lewej strony. Tak jak to zwykle bywa, właśnie to skrajne fotele są podgrzewane. Bagażnik to 505 litrów podstawowej pojemności. Jak na SUV-a to nie jest jakiś bardzo dobry wynik, natomiast przynajmniej jest naprawdę ustawny. Ma tutaj również kieszeń dodatkową z siatką, dzięki której możemy łatwo zaaranżować tą przestrzeń. Natomiast oczywiście, jeśli mówimy o dodatkowych funkcjach załadunkowych, próg załadunkowy jest umieszczony dosyć nisko, a jeśli to dalej dla nas za wysoko, możemy za pomocą pneumatycznego zawieszenia troszeczkę opuścić całość tyłu pojazdu. Jeśli mówimy o zawieszeniu, to w wersji R-Design zawieszenie zostało obniżone niewiele, bo niewiele, ale jednak o całe 10 mm. Funkcjonalność przede wszystkim, a więc mamy tutaj m.in. składanie elektryczne foteli, gdzie składa się zarówno zewnętrzna prawa część, jak również lewa część po przyciśnięciu przycisku. Niestety oczywiście, jeśli chcemy wrócić do pozycji wyjściowej, musimy fotele postawić już ręcznie.
Ten samochód został wyposażony w silnik benzynowy o oznaczeniu T6, co już widzieliście na tylnej klapie samochodu. Jeśli chodzi o osiągi, to 320 koni mechanicznych, co jest naprawdę bardzo wysoką mocą jak na po prostu SUV-a. Nie jest to żaden sportowy samochód. Jeśli mówimy o silniku benzynowym, jest jeszcze druga, troszeczkę słabsza opcja o oznaczeniu T5 i ona legitymuje się mocą 254 koni mechanicznych. Co ważne, warto o tym przypomnieć, jeśli chodzi o Volvo XC60, jak również o S90, V90 czy XC90, największy i w zasadzie jedyny motor benzynowy w tym samochodzie to 2-litrowa jednostka. Najmocniejszym źródłem napędu dla nowego XC60 jest układ hybrydowy kryjący się pod oznaczeniem T8. To połączenie silnika benzynowego o mocy 320 koni, który wspomagany jest przez silnik elektryczny o mocy 87 koni. Zespół napędowy ma zatem 407 koni mechanicznych. Warto wspomnieć, że każdy z silników, które wybierzemy do XC60 jest zawsze wyposażony w napęd na obie osie, natomiast poza silnikiem D4 każdy również w standardzie wyposażony jest w 8-biegową skrzynię Geartronic. Polskie rozwinięcie skrótu SUV, czyli samochodu, który ma na dobrą sprawę służyć do wielu rzeczy naraz, to jest dosyć trudna kwestia do relacjonowania jednym krótkim zdaniem. Jeśli chodzi o Volvo, tutaj na dobrą sprawę, tak jak już wspominałem wcześniej, pierwszą podstawową rzeczą jest komfort, ale gdzie jest ten komfort, skoro jeździmy na 22-calowych, ogromnych felgach aluminiowych? I to tak na dobrą sprawę jest największe pytanie w momencie, kiedy kupujemy taki samochód. Skoro nie mamy tutaj mocno utwardzonego zawieszenia, nie będzie tutaj żadnych sportowych osiągów rodem, na przykład z Audi SQ5 czy BMW X4 z literką M, to czy jest sens płacić tylko i wyłącznie za wygląd, czy tutaj na dobrą sprawę nie pozostać przy komforcie i nie cieszyć się z tego, że pneumatyka działa tutaj na naszą korzyść przy każdej pokonywanej dziurze, ale może lepiej byłoby to realizować przez troszeczkę mniejsze koła. Przejechaliśmy właśnie przez kilka dosyć ciężkich nierówności poprzecznych, które natychmiast zostały przeniesione do kabiny. Nie jest to do końca komfortowe i oprócz drgań na kierownicy, jak i też bujania się całej konstrukcji samochodu, słychać też trzaski. Volvo bardzo dobrze wyciszyło ten samochód, nie ma najmniejszego problemu z podróżowaniem z wyższymi prędkościami, natomiast właśnie jedną z rzeczy, które są słyszalne w kabinie, są właśnie opory toczenia kół. Bardzo duże opony na 22-calowych felgach powodują to, że nawet przy prędkościach takich, jakich mamy teraz, czyli w okolicach 60-70 km na godzinę, jest słyszalny ten szum, który dociera właśnie spod opon do kabiny samochodu. 8-biegowa skrzynia biegów Geartronic, która jest skrzynią hydrokinetyczną, czyli nie dwusprzęgłową, to klasyczna na dobrą sprawę konstrukcja skrzyni biegów. Pracuje bardzo płynnie, natomiast do momentu, kiedy nie będziemy potrzebowali bardzo agresywnego wciśnięcia pedału gazu, bądź bardzo długiej, szybkiej jazdy po zakrętach, kiedy te biegi trzeba będzie zmieniać nawet łopatkami, które w tym samochodzie oczywiście są, tutaj skrzynia biegów troszeczkę zwalnia, troszeczkę nawet w trybie Dynamic, który możemy załączyć poprzez wybranie trybu jazdy. Nie do końca ta skrzynia biegów tutaj daje sobie radę w taki stricte sportowy sposób, do czego można byłoby powiedzieć zachęca ogólny wygląd tego samochodu i sama wersja R-Design. Układ kierowniczy pracuje naprawdę bardzo dobrze. Od razu odczytuje intencje kierowcy, nie ma najmniejszego problemu, żeby wyczuć, jak mocno skręcą się koła po tym, jak wydamy komendę za pomocą koła kierownicy. Naprawdę działa to dokładnie tak, jak działać powinno i nie ma absolutnie żadnego problemu również z progresywnym układem wspomagania, który w tym samochodzie oczywiście jest. Parkowanie tym autem nawet przy tak dużych kołach nie stanowi większego problemu. To, na co warto zwrócić uwagę, to widoczność w tym samochodzie. Z racji tego, że słupki A są dość cienkie, lusterka boczne są wysunięte dość mocno w stronę kierowcy, ta widoczność zarówno boku samochodu przy skręcaniu, przy włączaniu się do ruchu ze skrzyżowania jest naprawdę dobra.
Pomaga w tym oczywiście również w trakcie manewrów parkingowych system kamer 360 stopni, który również w bardzo łatwy sposób pomaga oszacować to, jaki tor jazdy jest potrzebny, żeby bezpiecznie wykonać manewr czy przejechać przez jakąś wąską szykanę. Krótko podsumowując wrażenia z jazdy, jeśli poszukujecie samochodu, który ma świetnie się prezentować, ma napęd na 4 koła, jest troszeczkę wyższy, a jednocześnie zapewnia bardzo dobry komfort jazdy na co dzień i w momencie, kiedy jest to potrzebne, naprawdę dobrze radzi sobie z przyspieszeniem, z wyprzedzaniem, to Volvo jest ciekawą propozycją. Tutaj na dobrą sprawę pierwsze skrzypce gra design i to, jak ten samochód jest zaprojektowany, wykończony, to albo kogoś kupuje od razu, albo nie. Wszyscy ci, którzy poszukują jakichś bardziej sportowych emocji, jakiegoś takiego bardziej sportowego zacięcia, będą prawdopodobnie lepiej czuli się w innej marce. Natomiast ci, którzy poszukują kompromisu pomiędzy naprawdę dobrymi właściwościami jezdnymi, a jednocześnie komfortem rodem z klasy premium, na pewno odnajdą się w Volvo. Cennik Volvo XC60 rozpoczyna konfigurację z silnikiem diesla D4 o mocy 190 koni i skrzynią manualną. Tak wyceniony egzemplarz musi kosztować minimum 184 500 zł. Topowy diesel to D5 o mocy 235 koni, który w standardzie ma 8-biegową skrzynię automatyczną Geartronic i kosztuje najmniej 210 000 zł. Silnik benzynowy również występuje w dwóch wariantach mocowych. 2.0 i 254 konie mechaniczne kryjące się pod oznaczeniem T5, które kosztuje 199 000 zł i testowany przez nas wariant T6 o mocy 320 koni mechanicznych. W tym wypadku cena startuje od 226 400, a wersja R-Design to wydatek przynajmniej o 12 400 zł większy. Co ciekawe, jeśli zdecydujemy się na zakup wersji Inscription, czyli teoretycznie najbardziej wyposażonej wersji, w standardowym wyposażeniu nie znajdziemy kilku dość szokujących elementów. Nie ma na przykład przednich czujników parkowania, kamery cofania, nie ma dostępu bezkluczykowego do zamków, jak również na przykład próżno szukać aktywnego tempomatu, świateł full LED, czy nawet podgrzewania przednich foteli. Tak więc ceny startowe, które przed chwileczką podawaliśmy, cennikowe, są tak na dobrą sprawę otwarciem, a dobrze wyposażona wersja może być o 50, 80, a nawet 100 000 zł droższa. Nowe Volvo XC60 to dowód na to, że Volvo od kilku lat kroczy konsekwentnie obraną przed kilkoma laty drogą. Ten samochód po raz kolejny bardzo dobrze wygląda, gwarantuje naprawdę świetne osiągi. Silniki, które mają ponad 300 koni, to coś, czego nie spotkamy przecież w każdym samochodzie. A oprócz tego dbałość o detale, jakość wykonania i to, jak prezentuje się ten samochód, gdzie sport i performance bardziej ustępują prezencji i elegancji, mogą przekonać naprawdę sporą rzeszę osób. To naprawdę ciekawa alternatywa dla klasy premium, która jest troszeczkę zdominowana przez kilka niemieckich marek. Czy w nowym Volvo XC60 czuć chińskie wpływy gdziekolwiek? Myślę, że nie za bardzo. Natomiast pieniądze, które zostały wpompowane i w ten model, i w całą nową linię XC60 były jedyną szansą na to, żeby Volvo w tym momencie prezentowały taki poziom.